Dzisiaj postanowiłem opowiedzieć Wam jeszcze co nieco o Afganistanie, a to dlatego, że po pierwsze sytuacja w tym kraju jest w dalszym ciągu dynamiczna, po drugie dostaję od Was prośby, żeby odpowiedzieć na pytania, dlaczego w ogóle stało się to, co się stało, dlaczego talibowie tak szybko przejęli kraj, dlaczego ta najdłuższa zagraniczna misja NATO skończyła się taką właśnie klęską. To zacznijmy w takim razie od samego początku. W 2001 roku Amerykanie dokonali ataków na Afganistan w odwecie za zamachy z 11 września. Rządzący Afganistanem talibowie bowiem gościli na swoich terenach Al-Kaidę i Osamę Bin Ladena. Amerykanie odsunęli talibów od władzy, ale nie przepędzili ich z kraju. Talibowie ukryli się albo w górach, albo po drugiej stronie granicy w Pakistanie i tam przy wsparciu również pakistańskiego wojska, pakistańskiego wywiadu wojskowego odradzali się i zaledwie po kilku latach wrócili do Afganistanu jako partyzanci i rozpoczęli taką właśnie partyzancką wojnę z wojskami NATO i z wojskami afgańskimi. Jednym z głównych celów misji NATO w Afganistanie, tak brutalnie zakończonej, było wyszkolenie nowego wojska i nowej policji w Afganistanie. I już na początku popełniono wiele błędów, ponieważ założono, że armia i policja będą walczyć za naród. A trzeba pamiętać, że Afganistan to jest kraj, który ma strukturę plemienną i tam ta tożsamość narodowa jest mniej istotna od tożsamości plemiennej. Co to powoduje? Ano na przykład to, że żołnierze znacznie chętniej walczą za swoje plemię, aniżeli za swój naród. W związku z tym, jeśli na przykład żołnierze, którzy wywodzili się z południa Afganistanu, walczyli na północy, to nie mieli takiej determinacji do walki z talibami, ponieważ nie walczyli za swoje plemię, tylko za jakichś tam abstrakcyjnych swoich pobratymców, ale jednak z północy. Co więcej, to wszystko spowodowało, że dowódcy byli ze sobą bardzo skłóceni i nawet w obliczu zagrożenia w tych ostatnich dniach nie potrafili się porozumieć ze sobą, mimo że prezydent Afganistanu ówczesny Ashraf Ghani o to apelował. Kolejna rzecz, jaki błąd popełnili Amerykanie, to to, że na papierze było 300 000 wojsk afgańskich i 80 000 talibów. Dlaczego na papierze? Bo wśród 300 000 afgańskich wojsk wiele było tak zwanych martwych dusz. Ludzie, którzy albo zdezerterowali, bo zostali przekupieni przez talibów, albo którzy gdzieś się zapodziali, uciekli z armii. Tak naprawdę według raportów brytyjskich, no to realna siła afgańskiej armii to było 50–70 tysięcy przy 80 000 talibów. Kolejny błąd Amerykanów i Zachodu, otóż nie doceniliśmy talibów. Talibowie, jak już powiedziałem, byli obecni w Afganistanie w kilka lat po swoim obaleniu i przez te wszystkie lata tworzyli swoje własne struktury podziemne, mieli swoich własnych gubernatorów, swoje własne sądy islamskie, a ponieważ te struktury państwowe, gubernatorzy, wszystkie lokalne urzędy w zasadzie nie działały, były oskarżane o korupcję, ludzie widzieli, że urzędnicy jeżdżą drogimi samochodami i nic z tego nie wynika dla nich, że oni dalej biedują. W związku z tym zaczęli w pewnym momencie zwracać się do tych struktur talibskich w nadziei, że to właśnie oni pomogą im na lepsze życie. Co więcej, w tym samym czasie nikt nie zajmował się Pakistanem, który talibów chronił i którym talibom udzielał wsparcia na przykład finansowego. W efekcie teraz, w tych ostatnich dniach, w wielu miejscach ludzie poddawali się talibom dokładnie z tego samego powodu, z jakiego poddawali się w 1996 roku. Czyli talibowie, jakkolwiek byliby ekstremistami takimi ideologicznymi, to przyniosą spokój. Nie będzie walk, będzie można spokojnie chodzić po ulicach, nawet jeśli trzeba będzie chodzić na przykład w burce. To był powód, dla którego talibowie po prostu tak łatwo zdobywali kolejne tereny. Decyzja o wycofaniu się z Afganistanu oczywiście musiała kiedyś nastąpić, ale w 2020 roku ówczesny amerykański prezydent Donald Trump podpisał porozumienie pokojowe z talibami ponad głowami afgańskiego rządu. Zakładało ono, że Amerykanie się wycofają, a talibowie przystąpią do rozmów z rządem, żeby podzielić się władzą. Problem w tym, że Amerykanie słowo dotrzymali i się wycofali, a talibowie nie. Talibowie, żeby zmusić rząd do rozmów, to zażądali przede wszystkim wypuszczenia z więzień 5 000 bojowników, którzy potem walczyli właśnie po ich stronie. Do rozmów oczywiście takich prawdziwych na serio nie usiedli, ale wszystko traktowali z pozycji siły. Na czym polegał błąd Joe Bidena? Na tym nie dlatego, że wycofał wojska, tylko jak wycofał. W pośpiechu, na szybko, bez planu, bez koordynacji. Dość powiedzieć, że już na początku lipca Amerykanie całkowicie wycofali się z bazy Bagram. To jest największe lotnisko w Afganistanie z dużym zapleczem, bazą logistyczną, która teraz mogłaby posłużyć na przykład do sprawnej ewakuacji Amerykanów czy obcokrajowców z Afganistanu. Bazy Bagram nie ma, została przejęta przez talibów i wszystko zostało w zasadzie zniweczone.
Odcięta została też afgańska armia w tych ostatnich tygodniach, dlatego że afgańską armię wspierali nie tylko amerykańscy czy natowscy żołnierze, ale też kontraktorzy na przykład amerykańscy, którzy choćby dowozili żołnierzom w jakichś wysuniętych miejscach w górach, dowozili im posiłki. Okazało się w pewnym momencie, że ci żołnierze gdzieś daleko na prowincji zostali bez wody, bez jedzenia i bez jakiejkolwiek motywacji, żeby walczyć, bo w imię czego, skoro zostali opuszczeni przez wszystkich. Spójrzmy do tego jeszcze, jak wyglądała sama ewakuacja, która też prawdopodobnie była nieprzygotowana. Wiele na to wskazuje ewakuacja obcokrajowców z Afganistanu te pierwsze dni. Co więcej, Amerykanie prawdopodobnie wiedzieli, że to wszystko skończy się szybkim upadkiem rządu w Kabulu. Może nie wiedzieli tylko, że aż tak szybkim. Dlatego, że według doniesień amerykańskich mediów już 13 lipca, a więc na miesiąc przed upadkiem rządu w Kabulu, amerykańscy dyplomaci z Kabulu wysyłali obszerne raporty o tym, w jak słabym stanie jest afgańska władza i w jak słabym stanie jest afgańska armia, jeśli to po prostu się zawali i talibowie lada moment przejmą Kabul. Ten raport podobno miał dostać sekretarz stanu Antony Blinken, podobno miał go widzieć również amerykański prezydent Joe Biden. Pytanie, na jakiej podstawie Joe Biden podjął decyzję nie tyle, jak mówię, o wyjściu, co o takim szybkim sposobie wyjścia z Afganistanu. Efektem tych wszystkich błędów, o których mówiłem, jest to, że choćby Joe Biden przez długie lata zapewne będzie jeszcze kojarzył się z tymi obrazkami z lotniska z Kabulu, kiedy ludzie czepiali się odlatujących samolotów, czy też na przykład z obrazkami, które porównywane są z Saigonem i z Wietnamem.